Cześć, to jest kolejne nagranie z serii poświęconej kolekcji starych odkurzaczy. Z jednej strony pokazuję tutaj urządzenia, eksponaty, które udało mi się ostatnio zdobyć i opowiadam o tym, czego się o nich dowiedziałem. A z drugiej strony, jak zawsze, bardzo liczę na informacje od Was, na komentarze od Was. Ja niektóre z tych urządzeń mam w rękach po raz pierwszy, natomiast jestem pewien, że wśród Was są osoby, które po prostu wiedzą o nich znacznie więcej. W ostatnich, najnowszych nagraniach opowiadałem głównie o starych polskich odkurzaczach, przede wszystkim z serii Alpha K2 czy Alpha 2, a dzisiaj dla odmiany chciałbym wrócić do zbioru radzieckich odkurzaczy, z których także mam kilka. Prawdę mówiąc, zastanawiałem się, czy w ogóle opowiadać o radzieckiej czy rosyjskiej historii, ale pomyślałem sobie, nie przesadzajmy, to są w końcu zabytki techniki, to są urządzenia, które powstały w innych czasach, w innych realiach. A poza tym, bądź co bądź, no mówimy w końcu o odkurzaczach, a trudno chyba wyobrazić sobie bardziej pokojowe czy bardziej pokojowo nastawione urządzenia od odkurzaczy. Chociaż teraz tak sobie myślę, że w przypadku odkurzaczy Czajka, jak za chwilę Wam opowiem, nie jest to wcale takie oczywiste. To jest odkurzacz Czajka 3. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z roku 1975. W jednym z wcześniejszych nagrań pokazywałem już jedną Czajkę. Ten model prawdopodobnie z drugiej połowy lat 60. Mówiłem wtedy, że jego w sumie bardzo fajny kształt był wierną kopią przedwojennych holenderskich odkurzaczy. Podobne pierwsze Czajki produkowane były od około roku 1955 w zakładach Komunar w Moskwie i w tym kształcie z niewielkimi zmianami powstawały do końca lat 60. Ale już we wczesnych latach 60. rozpoczęła się równolegle produkcja właśnie tego modelu Czajka 3. Zatrzymam się na chwilę przy wspomnianej moskiewskiej fabryce Komunar, bo jest to miejsce o nietypowej w kontekście odkurzaczy historii. Nosząca pierwotnie nazwę Dux, fabryka powstała w czasach carskich, założona została w roku 1893 przez inżyniera Julija Mellera. W kolejnych latach stała się ważnym producentem m.in. rowerów, motocykli, drezyn kolejowych, samochodów i samolotów. Produkowano tam także taki fajny, ciekawy pojazd, tak zwane aerosanki, napędzane silnikiem lotniczym. Spójrzcie na to zdjęcie. Wbrew pozorom to urządzenie jest w pewnym sensie takim dużym odkurzaczem, w którym siła ssania wykorzystywana jest jako napęd. O znaczeniu dla przemysłu lotniczego może świadczyć fakt, że moskiewska fabryka w latach 1910-1917, a więc także już podczas trwania I wojny światowej, wyprodukowała ponad 1700 samolotów, co było wtedy 1/3 całej produkcji lotniczej w ówczesnej carskiej Rosji. Po I wojnie światowej i po rewolucji październikowej fabryka została znacjonalizowana i stała się Narodowym Zakładem Lotniczym numer 1, a po II wojnie światowej nadal produkowała liczne elementy wyposażenia lotniczego, m.in. podzespoły do rakiet powietrze-powietrze. No i jednocześnie w tych samych zakładach powstawały właśnie odkurzacze Czajka. Myślę, że teraz na te z pozoru niewinne i, jak wcześniej powiedziałem, pokojowe urządzenia warto spojrzeć nieco innym okiem. Myślę, że jasne staje się też, dlaczego ta forma przedwojennych holenderskich odkurzaczy stała się atrakcyjna dla inżynierów z fabryki Komunar w Moskwie. Myślę też, że nawet w tym modelu trzecim Czajki można znaleźć pewne elementy, które przypominają jakieś charakterystyczne cechy samolotów, na przykład ta osłona kół, która być może jest trochę podobna do jakichś kukuryźników. Pierwsze egzemplarze Czajki 3 z wczesnych lat produkcji, powstające mniej więcej do roku 1966 czy 67, są dzisiaj raczej trudne do znalezienia. Były generalnie bardzo podobne, ale o ile zdołałem ustalić, miały kilka charakterystycznych detali. Przede wszystkim metalowe, a nie plastikowe osłony kółek i czarne rączki oraz klamry. Bardzo rzadkie i ciekawe dla kolekcjonerów są także Czajki 3 wyprodukowane na rocznicę 50-lecia rewolucji październikowej, tutaj z napisem jubileuszowy na boku rączki. Łatwe do poznania są też Czajki z końca lat 70., czyli już z końcowego okresu produkcji tego modelu, ponieważ one w ogóle nie mają tych osłonek na kółka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany ewolucją tego modelu, można znaleźć w internecie ciekawą, ale rosyjskojęzyczną stronę poświęconą odkurzaczom Czajka, ich historii.
i tam bardzo dokładnie przedstawione są wszelkie zmiany i detale, łącznie z konstrukcją ssawek i rur z poszczególnych lat produkcji. Najpopularniejsze i chyba najczęściej spotykane dzisiaj są takie czajki 3 jak moja, pochodzące z lat 70. Myślę, że w swoim czasie musiały być dość masowo sprowadzane i sprzedawane także w Polsce. Przetrwało ich do dzisiaj całkiem sporo. Zarówno te starsze czajki, jak i model Czajka 3 można bez kłopotu znaleźć dzisiaj na portalach aukcyjnych, także sprawne i także w całkiem ładnym stanie i z kompletem akcesoriów. W mojej rodzinie na pewno była jeszcze w latach 80. taka czajka, zresztą też zielona. Takiej raczej nigdy nie było, tego odkurzacza nie pamiętam gdzieś z domu rodzinnego. Moją Czajkę 3 kupiłem wraz z oryginalnym, choć już nieco uszkodzonym kartonem i kompletem akcesoriów. W komplecie nie było wtedy instrukcji, ale instrukcję znalazłem niedawno oddzielnie. Nie jest to jednak instrukcja z roku 1975, tak jak ten odkurzacz, tylko z roku 1969. Znajduje się w niej nawet oryginalny kwit zakupu właśnie z lipca 1969 roku. Do instrukcji i akcesoriów jeszcze wrócę, a teraz chciałbym wreszcie obejrzeć budowę tego odkurzacza, która zresztą zaraz na początku instrukcji jest przedstawiona na schemacie. Tutaj od razu ciekawy detal konstrukcyjny. Spójrzcie, ten silnik nie trzyma się na śrubach, tylko na sprężynie, która tutaj jest po prostu rozporowo wmontowana w obudowę. Można ją poprzez przyciśnięcie bardzo łatwo wyjąć. I w tej chwili także silnik nie jest już przykręcony. Wydaje mi się, że aby wyjąć silnik, muszę wykręcić włącznik prądu, ponieważ on się inaczej nie zmieści. Przyniosłem tutaj dla porównania na chwilę silnik, który wyjąłem z tego starego modelu Czajki. On jest uszkodzony, ma niesprawne łożysko, którego cały czas jeszcze nie wymieniłem, ale można zobaczyć, że jest to praktycznie ten sam typ, ten sam model silnika. Nawet widzę, że jest tutaj miejsce do zamontowania takiej śruby, która trzymała silnik w starej Czajce, także nie mam wątpliwości, że te silniki można by ze sobą zamienić. Żeby wyjąć szczotki, trzeba odgiąć tutaj te blaszki. O, wtedy można szczotkę wysunąć. Bardzo ładna szczotka, która ma chyba prawie 1,5 cm długości.
Sprawdźmy jeszcze drugą szczotkę. Tutaj w zbliżeniu być może będzie to nawet lepiej widać. Również szczotka dłuższa niż centymetr, także jeszcze w bardzo dobrym stanie. Myślę, że możemy spokojnie założyć pokrywę z powrotem. No dobrze, silnik wędruje do środka z powrotem. Tak to wygląda. Teraz z powrotem przykręcę przełącznik, który uniemożliwiał wyjęcie silnika. Tutaj spróbuję Wam pokazać działanie mechanizmu przełącznika. Mam nadzieję, że to będzie widać. No i teraz możemy z powrotem założyć sprężynę mocującą silnik do obudowy. Najpierw na tę plastikową część idzie metalowa podkładka, potem sprężyna. Sprężynę dociskamy i już wszystko jest zamontowane. Bardzo szybko, bardzo prosto. I teraz pozostaje tylko założenie tylnej pokrywy silnika. Tutaj pewien mały kłopot może sprawić wycelowanie śrubą w gwint, który znajduje się na tej klamrze, ponieważ ona jest ruchoma i wcale nie tak łatwo ją ustawić, tak żeby się spasowała ze śrubą. Ale można sobie pomóc na przykład jakimś cieniutkim śrubokrętem i wtedy już nie powinno to sprawiać większego kłopotu. Ta śruba weszła bez kłopotu. Tutaj także powinna trafić w gwint. Tak jest. Przeczyszczę jeszcze także miejsce mocowania worka. Możemy zamontować worek, który jest czysty i wcale nie jest zakurzony. No i teraz pora na przednią pokrywę. Odkurzacz jest ponownie zmontowany i wyczyszczony. Sprawdźmy teraz, czy działa.
Wydaje się, że wszystko jest z nim w porządku. Warto teraz rzucić okiem na akcesoria i instrukcję obsługi. Instrukcja zawiera informację, że odkurzacz ten jest urządzeniem uniwersalnym, które poza odkurzaniem dywanów, mebli tapicerowanych, odzieży, książek, pianin czy radioaparatów służyć mogło także do opryskiwania roślin czy pomieszczeń środkami do dezynfekcji, bielenia czy malowania ścian, ale też na przykład do lakierowania mebli. Inaczej niż w polskich odkurzaczach Alpha K2 czy Gamma 2 nie ma tutaj przewidzianej możliwości podłączenia suszarki do włosów, choć pewnie różni radzieccy domorośli konstruktorzy znaleźli też na to rozwiązanie. Według danych technicznych odkurzacz wytwarzał podciśnienie 1200 mm słupa wody. Pobór prądu wynosił 400 W, a samo urządzenie bez akcesoriów ważyło 5 kg. W instrukcji znajdują się oczywiście także ilustracje pokazujące różne sposoby wykorzystania odkurzacza i poszczególnych ssawek czy dodatkowych akcesoriów. W komplecie z tym odkurzaczem otrzymałem cały szereg akcesoriów, m.in. dwuczęściową aluminiową rurę, ssawkę, która według instrukcji przeznaczona jest do odkurzania pyłu ze ścian. To jest to pierwsze zdjęcie. Ssawkę przeznaczoną do odkurzania dywanów. Taką wąską ssawkę, która moim zdaniem jest późniejsza. Bardzo ciekawa jest ta mała ssawka, która mogła być wykorzystywana w dwojaki sposób. Na przykład do czyszczenia pyłu z jakichś trudno dostępnych miejsc, na przykład z instrumentów muzycznych, czy wyobrażam sobie, że można by to wykorzystywać w samochodzie do czyszczenia nawiewu powietrza. Ale tę ssawkę można było założyć też odwrotnie. I teraz mogła być wykorzystywana do czyszczenia kurzu, na przykład z jakichś palt czy elementów odzieży. W komplecie z tym odkurzaczem jest także, i tego prawdę mówiąc w ogóle wcześniej nie zauważyłem, komplet zapasowych szczotek oryginalnych. Wśród akcesoriów znajduje się także wąż, który nie jest wsuwany, lecz podobnie zresztą jak w polskich odkurzaczach Alpha K2 nakręcany na wlot powietrza bądź na wylot powietrza. Wtedy można korzystać z odkurzacza jako dmuchawa. I wśród akcesoriów jest także spryskiwacz płynów. Przyznaję, że bardzo korci mnie zrobienie próby tego spryskiwacza, ponieważ nigdy tego jeszcze nie robiłem. Spróbujmy, czy to urządzenie w ogóle działa w funkcji spryskiwacza, czy ten spryskiwacz jest sprawny. Przyznaję, że tutaj nie było tego szklanego słoiczka. Ja wykorzystałem zwykły słoik, wobec czego to może być troszeczkę nieszczelne i być może trzeba będzie to mocowanie uszczelnić taśmą, ale zobaczymy. Spryskiwacz jest gotowy do użycia, jest napełniony wodą. Słoiczek uszczelniłem dodatkowo na wszelki wypadek szarą taśmą. Odsunąłem odkurzacz, odsunąłem karton, instrukcję obsługi. Mam nadzieję, że nie zaleję kamery. Robimy próbę. Muszę przyznać, że ten spryskiwacz działa naprawdę fajnie, nawet lepiej niż się spodziewałem. Myślę, że faktycznie jakieś pomalowanie ściany byłoby możliwe. Nawet spróbuję to, jak widzicie w moim warsztacie ściany nadają się do remontu, więc jak będę je malował, postaram się to zrobić przy pomocy takiego spryskiwacza. On tylko musi być koniecznie uszczelniony, inaczej jednak to powietrze z niego wychodzi. Natomiast rozpyla naprawdę całkiem fajnie po zatkaniu palcem tutaj tego otworka. Być może jeszcze tutaj przy przekręceniu tych końcówek jest jakaś możliwość regulacji strumienia cieczy wydobywającego się z rozpylacza, ale tak czy inaczej on naprawdę całkiem fajnie działa.
Przy okazji, skoro już porównujemy te dwa odkurzacze Czajka 3 i Czajka, chciałbym Wam pokazać akcesoria, które otrzymałem w komplecie z tą starszą Czajką. Jest tutaj także bardzo podobna ssawka służąca do czyszczenia kurzu ze ścian. Jest tutaj troszkę bardziej masywna, cięższa zdecydowanie ssawka służąca do czyszczenia dywanów w kolorze korpusu. Jest tutaj także taki bakelitowy rozpylacz cieczy. Niestety nie ma do niego szklanego pojemniczka i wydaje mi się, że tutaj zwykły słoik, no trzeba by go też taśmą zaizolować, prawdopodobnie to by działało. Jest taka końcówka do czyszczenia kurzu z jakichś trudno dostępnych miejsc. Jest taka końcówka, przyznam szczerze, że nie jestem pewien, do czego jest ona przeznaczona. Jedno małe uzupełnienie, poszukałem informacji w internecie i wydaje mi się, że ta końcówka, która pasuje również na wąż od Czajki 3, służyła do rozpylania różnych proszków, na przykład substancji dezynfekujących. Tutaj przez ten otworek można było do środka nasypać danej substancji, a tutaj z przodu przez tą dyszę była ona rozpylana. Jeżeli chcecie, mogę przynieść odrobinę mąki i możemy także zrobić test, aczkolwiek wolałbym to zrobić na zewnątrz, nie tutaj w warsztacie. W roli substancji dezynfekującej użyję trochę mąki. I to wystarczy. No i zaraz zobaczymy, jak rozpylacz proszków działa. Ok, cała kamera jest w mące, ja też, ale przynajmniej zagadka także tej końcówki została rozwiązana. Całkiem fajny i nawet działający rozpylacz wszelkiego rodzaju proszków. Jest oczywiście rura, która w odróżnieniu od Czajki 3 nie ma gwintu, tylko jest wsuwana i ona wchodzi tutaj na zatrzask. Żeby ją wyjąć, trzeba wcisnąć zwalniający ją przycisk. Tutaj jest taki drut, który po prostu wchodzi w rowek na końcówce rury i ją zatrzaskuje. Tak więc te dwa węże nie są zamienne, nie można ich wykorzystywać w jednym albo w drugim odkurzaczu. Jest taka końcówka, podobnie jak w Czajce 3, kierująca powietrze ku górze, żeby nie roznosiło pyłu. Jest taka wąska ssawka do różnych trudno dostępnych miejsc. Jest zapasowy worek. Widzę, że jest jeszcze jeden rozpylacz cieczy i jeszcze jedna, ale wydaje mi się, że późniejsza już plastikowa końcówka. To wszystkie akcesoria, które otrzymałem. Bardzo mnie ciekawi, czy wąż od Czajki 3 będzie pasował do odkurzacza Saturnas, który również ma gwint na wlocie i wylocie powietrza. Nawiasem mówiąc, to były odkurzacze w czasach radzieckich produkowane na należącej wtedy do Związku Radzieckiego Litwie. Ten odkurzacz jest także z lat 70. Mniej więcej jest rówieśnikiem odkurzacza Czajka 3. Tak, ten wąż bardzo ładnie pasuje, to mnie bardzo cieszy, ponieważ ten odkurzacz kupiłem bez jakichkolwiek akcesoriów. No i to chyba tyle na dzisiaj o głównym bohaterze czy głównej bohaterce tego nagrania, odkurzaczu Czajka 3 z 1975 roku. Już niebawem postaram się zrobić krótkie filmiki o kolejnych ciekawych odkurzaczach, być może o tym Saturnasie, o którym tak naprawdę nic nie wiem, jeszcze go nie rozkręcałem, nie sprawdzałem, jak wygląda w środku.
Mam też niemiecki odkurzacz z lat 40., który bardzo chętnie spróbuję uruchomić. Mam taką czajkę jak ta w kolorze brązowym, która powinna działać, tylko wymaga sklejenia tej plastikowej rączki. Także na najbliższy czas jest co robić i z wielką przyjemnością pokażę Wam kilka kolejnych eksponatów z mojej kolekcji. A za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia do następnego razu.